Witam wszystkich ponownie z tej strony, jak zawsze Damian Faustot Polska i witam Was w ten mroźny, bo mamy minus 10 stopni poranek, ale bardzo słoneczny. Mam nadzieję, że to jest dobry wstęp do tego vloga, dlatego zapraszam wszystkich do oglądania tego materiału. Że w tym vlogu będzie więcej ze skręcania konstrukcji, dlatego się przejdziemy i za chwilę Bartki Wam pokażą i Szymon, co tam nowego robią. Tu Bartka. Co tam, Bartek, robicie? Kończycie. Kółeczka, rączki, zaślepki, flexa, blat. O, to Bartek tutaj od razu, jak widzicie, dokręca śruby. Jakby ktoś się zastanawiał, jak są skręcane te profile, no to jest jeden z lepszych sposobów. Tutaj, jak widzicie, jest otwór. Bartku, pokaż. Jest otwór. Z tej strony pokaż. Z tamtej strony. Nie swój. O. Tutaj, jak widzicie, jest łepek śruby przełożony przez rowek profilu. No i Bartek przekłada klucz i dokręca tą śrubę, dzięki czemu te dwa profile są naprawdę bardzo mocno połączone i to jest jedno z lepszych rozwiązań, dlatego że to jest jedno z najtańszych rozwiązań, a po drugie jest to jedno z najbardziej stabilnych rozwiązań. Nie? Tak jest. Oczywiście można narożniki, ale w przypadku takiego boksa myślę, że to jest fajne rozwiązanie, bo nie musimy wycinać żadnych narożników, tak samo sobie tutaj pod pleksy. Możesz mówić. Możesz zatrzymać. Mnie tam woła jeszcze, bo chcę Wam coś pokazać, ale ja Wam najpierw pokażę Troxa. Już jest skończony, Szymon jeszcze tylko przyciski, kostki, wago i będziemy mieli złożoną konstrukcję. Idziemy do Bartka. Czekaj, teraz możesz. Już, nagrywam. Montujemy kółeczka nowe. Puścik, super kółeczko, śrubka M816 z podkładką. No, musisz sobie tutaj, nie dosięgać. Jeszcze spróbuję trafić. O, widzisz. Widzicie? Z klepkiem. Mamy kółeczko. Pięknie, z hamulcem. Z drugiej strony też będzie, ale też z hamulcem wszystkie? Na dwóch będzie jeździć. Na dwóch będzie jeździć, hulajnoga. Piosenkarz. Tutaj, jak widzicie, zaślepki, żeby też estetycznie to wyglądało. Oczywiście no możecie to zostawić bez zaślepek, no ale dużo ładniej wygląda, kiedy takie zaślepki są zainstalowane. Więc jeśli byście potrzebowali zaślepek, to również znajdziecie je w naszym sklepie. O! I dużo ładniej będzie. Kawał będzie leciał. Dobra, po kawale. Nie uda mi się namówić nikogo tutaj na kawał. Mojego nie chciałeś opublikować. Bo twój był niecenzuralny. Był bardzo fajny. I kolejna maszyna. Tutaj mamy frezarkę Cebim, taką małą hobbystyczną frezarkę. Szymon właśnie ją kalibruje. No i jak widzicie, tak ona wygląda. Tutaj mamy 304×304, dobrze pamiętam? Pole robocze. Tak. Na MDF-ie. Centralna belka jest na Cebimie. O, tutaj tak samo oś X na Cebimie i oś Z również na Cebimie. To jest jedna w ogóle z pierwszych chyba takich konstrukcji od Open Buildsa. Oczywiście nie mamy to jeszcze wrzeciono, tutaj przyjdzie DeWalt, jak zakładam. O, funkcja Home, dojeżdżamy do krańcówek. Więc takie małe frezarki też są fajne właśnie do jakichś takich mniejszych prac, a szczególnie do na przykład prac związanych z jubilerstwem, bo często klienci właśnie z branży jubilerskiej zakupują tego typu urządzenia do jakichś mniejszych grawerów i tego typu prac. O! Panie Damian. Już idę. Rączki też widzę dorobione. Plus rączki do drzwiczek. Bartek, kończysz, nie? A tu od góry będzie jeszcze pokrywa? Właśnie ją montujemy. Okej. Szkoda, że mi telefon pada, bym Wam nagrał. Zobaczymy, czy nie padnie. Wiecie, co się przed chwilą okazało? Jak widzieliście w ostatnich vlogach, kupa profili do nas doszła, a właśnie przed sekundą okazało się, że mamy takie naprawdę kilka sporych zamówień i wszystkie profile 20×40 srebrne, 20×60 srebrne i 20×20 srebrne
właśnie się nam skończyły, więc jesteśmy przed końcem roku. Następna dostawa z produkcji przyjedzie dopiero w drugim tygodniu stycznia najprawdopodobniej, bo wcześniej się nie wyrobimy. Jest jeszcze przerwa świąteczna na produkcji. A my nieoczekiwanie zostaliśmy bez profili i nikt się w sumie nie spodziewał, że w ciągu kilku dni tych profili kilka kilometrów uda się sprzedać, więc sytuacja awaryjna i niestety trzeba zmienić terminy wysyłek na wszystkie profile powyżej pół metra, bo tam nam ścinki zostaną do pół metra, więc to jeszcze jesteśmy w stanie realizować, a powyżej pół metra już jest problem. No pytasz się, jak zrobić, żeby te drzwiczki fajnie hamowały, więc ja już Ci wymyśliłem sposób, za chwilę go zobaczysz. Tutaj takie śruby dobrałeś, widzę, ładne. No, tu nie pokazuj akurat. Dlaczego? Co? CNC się popsuło. Nie wiem, o czym on mówi, mi się podoba. No dobrze, to zaprezentuję Wam teraz tą szafkę. Jak widzicie, te wszystkie osłony folii zdjąłem. Bartek założył magnesy, żeby te drzwiczki nam się nie otwierały. I tak ona wygląda w całości. Jeszcze nie mam ładnego tła, żeby Wam nagrywać i tak dookoła wszystko, ale to jeszcze, mam nadzieję, na to jeszcze przyjdzie czas. Więc kolejna konstrukcja, którą można składać, to już widzieliście w sumie. Szafka, którą można składać właśnie wykorzystując profile aluminiowe, akcesoria, pleksę. Powiem Wam w ogóle taką ciekawostkę, że pleksa kosztuje prawdopodobnie więcej niż kosztowało całe aluminium użyte do budowy tej konstrukcji. Ale tutaj możecie tą pleksę zawsze zastąpić też jakimś innym materiałem. Tak. A tutaj przed chwilą miałem jakiś mały bunt na pokładzie, zaraz się dowiemy, czy to prawda. Szymon, czy ty składasz jakieś kinkiety w tym momencie? Tak. To Szymon składa kinkiety. Właśnie Zaraz zobaczymy jakie. robię porządek i będę Aha. zaczynał. Inaczej. No. No masz bardzo małego, więc Viola ma inne zdanie. Andrzej nie pojechał do postawy. Czemu? Właśnie coś, że... Tu widzę jeszcze taki mały upgrade. Dorzucili rączki, więc będzie można sobie to prowadzić na kółkach. Chociaż tutaj klient wybrał tak duże kółka, że ciężko się to szczerze mówiąc zrobi, ale to był wybór klienta, takie koła chciał, więc takie koła mamy. Szymon, my to może będziemy mogli jeszcze raz uruchomić. Co ty na to? Da radę? No, później. A tutaj te akumulatory będą podłączone? Tak. I to będzie jechało już do klienta z podłączonymi akumulatorami? Czyli test będziemy musieli zrobić. Aha, a gdzie są? One są były wysłane. Do klienta. Okej. Ja nie wiem, zapytamy się za chwilę Bartka. Bartek. Rączek, nie ma cukiereczków. Bartek, czy my tą konstrukcją będziemy jeszcze podłączali akumulatory masz do tego, czy nie? Akumulatory są już u klienta. Aha, szkoda. Szkoda, bo chciałem pokazać. A mamy jakieś inne, które można zainstalować, czy nie mamy takich? Co? To nie do was, do leży. No to sprawdzimy. Jak się uda, to jeszcze Wam nagram, a jak się nie uda, to podłączymy to normalnie pod zasilanie. Mamy dużo czasu. Do 12? Tak, jest 10:05. Okej, to ja idę to podłączyć, żeby Wam jeszcze pokazać. Uruchomimy sobie Open Bliss Control. Mamy podłączone. Blackbox. Trzeba go włączyć. Uruchomiony. I zaraz Wam pokażę, jak to działa. Już sobie zobaczmy. Home'a puścimy. Tak. Ty chcesz? Przesuńmy sobie osię. Zobaczcie w lewo. A, muszę kamerę wyżej ustawić, żeście widzieli. Może tak będzie lepiej widać. Ok. Teraz przód, góra.
widzicie? Ale muszę się Bartka zapytać, dlaczego na Y jest przód, tył. No nie wiem. No i teraz, muszę odblokować kamerę, żebyście widzieli. Ok. I teraz jeszcze tą górę sobie cofniemy, to jest... I w dół. I znowu do góry. No dobra, jak widzieliście, bo to taka nasza pierwsza próba z nową kratą. Wcześniej inne mieliśmy trochę rozwiązanie, ale tutaj stwierdziliśmy, że pójdziemy w trochę bardziej, że tak powiem, ekonomiczne, ale myślę, że rozwiązanie, które się tak samo sprawdzi. Jak widzicie, w profil aluminiowy wrzuciliśmy właśnie kratę 1 mm, dlatego że to będą takie płoty zbudowane z tego. No i tutaj wszystko prawie nam pasuje. Kwestia jest tylko i wyłącznie tego, że krata miała mieć 1,20 m na metr, a ma tam 1,21 m na 1,5 mm i przez to myśmy docięli sobie ramkę. Trzeba będzie ją delikatnie zwiększyć, ale jest fajnie. Fajnie to wygląda, więc myślę, że projekt niedługo będziemy realizować i będziemy mogli Wam tak samo pokazać.